Cześć, witajcie, Dawid Wróblewski, DWI Motion. Bohaterem dzisiejszej produkcji jest nowy microdrive od Control Technics Commander S. Jest to przemiennik częstotliwości z gatunku microdrive z dedykowaną aplikacją na Androida oraz iOS o nazwie Marshall oraz komunikacją NFC. Zaczniemy od szybkiego unboxingu i charakterystyki ogólnej przemiennika. Następnie przejdziemy do omówienia aplikacji Marshall, która w bardzo prosty i intuicyjny sposób pomaga w procesie parametryzacji i przygotowaniu przemiennika do pracy. Nawet bez konieczności zasilania przemiennika czy wyjmowania go z pudełka. Na końcu pokażę Wam obsługę przemiennika z poziomu aplikacji Marshall dla kilku wybranych aplikacji docelowych. Będzie to aplikacja ogólna, proces klonowania parametrów, obsługa regulatora PID oraz obsługa trybu pożarowego Fire Mode. Serdecznie zapraszam! Dlaczego seria Commander S przykuła moją uwagę i czym odznacza się na tle innych, alternatywnych konstrukcji? Otóż do tej pory do czynienia miałem z dziesiątkami różnorodnych wykonań microdrive. Wszystkie one charakteryzują się cechą wspólną: prostotą wykonania oraz prostotą obsługi. Z samego założenia przemienniki typu microdrive, jak zresztą sama nazwa wskazuje, są bardzo małymi urządzeniami produkowanymi przeważnie do mocy 2,2 kW włącznie. Ich przeznaczeniem są stosunkowo proste i nieskomplikowane aplikacje, do których najczęściej zaliczamy napęd wentylatora, pompy, kompresora, krótkiego przenośnika czy jakiegoś niewymagającego mieszalnika. Sama parametryzacja, montaż i obsługa przemiennika typu microdrive również z założenia ma być bardzo prosta. Dlatego microdrive'y posiadają ograniczoną ilość funkcji, dostępnych akcesoriów i w znakomitej większości montowane są na szynie DIN. Można powiedzieć, że jest to bardzo mocno zoptymalizowana pod kątem cenowym, kompaktowa konstrukcja przemiennika częstotliwości, która dedykowana jest do prostych zastosowań, a sam proces montażu i uruchomienia jest bardzo szybki. Seria Commander S jest czystą definicją napędu typu micro z pewnymi innowacjami. Ultra kompaktowa obudowa bez śrub, ułatwiająca serwisowanie. Samo rozebranie tego przemiennika jest naprawdę trywialnie proste. Podważamy dosłownie kilka zatrzasków i mamy dostęp do płyty mocy czy płyty sterowania. Pewnie od razu pojawią się pytania o uziemienie ekranu. Z tyłu przemiennika widnieje metalowe przyłącze do ekranu. Commander S występuje w zasilaniu jednofazowym 100 i 200 VAC oraz trójfazowym 3x230 i 3x400 VAC. Pokrywa zakres mocy od 180 W do 4 kW. Montaż na szynę DIN lub płytę montażową. Przeciążalność tego przemiennika to 150% prądu znamionowego przez okres 60 sekund. Stopień ochrony obudowy to IP20. Mamy wbudowany filtr ANC kategorii, uwaga, C1 dla środowiska mieszkalnego lub C3 dla środowiska przemysłowego. W prezentowanym modelu
Mamy wbudowany filtr klasy C1, którego nie da się odłączyć. Dla przemienników z wbudowanym filtrem klasy C3 widnieje na elewacji śruba, po wykręceniu której filtr EMC zostaje całkowicie odłączony. Szczególnie istotne jest to dla sieci IT, gdzie prąd upływu sprawia nam bardzo duże problemy. Możliwa praca z temperaturą otoczenia do aż 60 stopni Celsjusza. Komunikacja Modbus RTU oraz NFC do komunikacji ze smartfonem. Przyjrzyjmy się listwie siłowej i sterowniczej. Na listwie siłowej mamy tylko podstawowe zaciski związane z zasilaniem. Zaciski L1 i L2 zasilanie. W wersji trójfazowej widoczny jest dodatkowy zacisk L3. Zaciski UVW są zaciskami silnika. Na samym dole zaciski uziemienia. W zestawie producent umieszcza również śruby do zacisków PE. Nie ma wyprowadzonej szyny DC. Na listwie sterowniczej widzimy 3 rzędy zacisków. Kolejno na samej górze znajdują się zaciski przekaźnika wyjściowego, następnie wejścia analogowe oraz na samym dole wejścia cyfrowe. Przejdźmy do pojedynczych terminali. 2 wejścia analogowe pracujące w standardach 0,10 VDC i 4,20 mA. Jedno wyjście analogowe 0,10 VDC. 4 swobodnie konfigurowalne wejścia cyfrowe. Jedno wejście lub wyjście cyfrowe, również swobodnie konfigurowalne oraz jeden przekaźnik wyjściowy. Dodatkowo złącze RJ45 do komunikacji Modbus RTU, przyciski funkcyjne do parametryzacji i lokalnej obsługi przemiennika, wyświetlacz 7-segmentowy, czytnik NFC, zwolnienie szyny DIN, tabliczka znamionowa oraz śruba EMC dla wybranych modeli. Z tyłu, jak już wspominałem wcześniej, znajduje się metalowa złączka służąca do uziemienia ekranu. W okolicy listew zaciskowych nie ma żadnych dodatkowych portów, switchy ani przełączników. Nie ma również wbudowanego modułu hamowania i nie ma możliwości podpięcia zewnętrznego rezystora hamowania. W zamian mamy możliwość dohamowywania silnika prądem DC. Przemiennik prezentuje ciekawy design, a charakterystyczny kolor obudowy jednoznacznie wskazuje na dostawcę Control Technics. Sam proces montażu jest bardzo przyjazny. Wyjmujemy przemiennik z pudełka. Montujemy na szynę DIN. Alternatywnie możemy zainstalować przemiennik na płycie montażowej. Posłużyć się możemy wzornikiem umieszczonym na opakowaniu przemiennika. Kablujemy przemiennik. Przy zaciskach siłowych mamy jedynie dostępne terminale związane z zasilaniem i silnikiem. Brak zacisków szyny DC dla dławika DC czy rezystora hamowania. Nie ma mowy zatem o jakiejkolwiek pomyłce, która najczęściej dotyczy podłączenia przewodu neutralnego do zacisku szyny DC, oznaczonej przeważnie jako N-. Same zaciski są windowe. Kable i przewody trzymają się bardzo pewnie. Przemiennik można uposażyć w kilka opcji dodatkowych. Zewnętrzny panel LCD z poziomem ochrony IP66, wspornik do mocowania i porządkowania kabli i przewodów, również jako mocowanie EMC, kabel do komunikacji z komputerem PC i aplikacją Connect, filtr z włókniny dedykowany dla przemysłu dziewiarskiego oraz jakiegokolwiek innego, gdzie w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia. Panel HMI do sterowania i wizualizacji pracy przemiennika. Proces parametryzacji jest ultra prosty. Możemy to wykonać na 2 sposoby. Ręczny lub za pomocą aplikacji Marshall. Największą zaletą serii Commander S jest możliwość współpracy przemiennika z telefonem komórkowym za pomocą komunikacji NFC. Aplikacja Marshall jest bardzo mocno rozbudowana, a jednocześnie intuicyjna. Prowadzi użytkownika przez
wszystkie kroki związane z instalacją, parametryzacją i ogólnym procesem przygotowania przemiennika do pracy, a dodatkowo posiada funkcje diagnostyczne. Zobaczcie sami. Ściągamy i instalujemy aplikację Marshall. Znaleźć ją można na stronie www.producenta lub w sklepie Google Play oraz App Store. Jest ona całkowicie darmowa. Włączamy aplikację. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja poprosi nas o akceptację zasad użytkowania. Klikamy na Zgadzam się. Jeżeli posiadamy założone konto na stronie Control Technics, logujemy się. Jeżeli nie posiadamy konta, kontynuować możemy jako gość. Wybieramy właśnie tą opcję. Naszym oczom ukaże się kreator. Klikamy na przycisk Dalej. Kreator w kolejnych oknach informować nas będzie o możliwościach i funkcjach aplikacji. Klikamy przycisk Dalej kilkukrotnie, a następnie Kontynuuj. Teraz aplikacja zapyta nas, w jakich jednostkach chcemy wyświetlać prędkość. Hertz czy RPM. Wybieramy wskazanie Hz. Konfigurujemy wyświetlane jednostki mocy jako kilowatty lub konie mechaniczne. Wybieramy kilowatty i klikamy Kontynuuj. Przeszliśmy przez wstępną, startową konfigurację aplikacji i mamy dostęp do ekranu głównego, na którym znajdują się przyciski. Połącz z napędem, klonuj konfigurację na inny napęd, utwórz konfigurację bez podłączonego napędu, otwórz istniejącą konfigurację. Na samej górze znajdują się dwa przyciski: Nasz profil użytkownika oraz opcje aplikacji. Znajdziemy tam funkcje związane z jasnością, językiem aplikacji, wyborem jednostek, rozmiarem papieru, wersją aplikacji czy danymi związanymi z licencją. Łączymy się z napędem. Jak wspominałem wcześniej, nie jest wymagane zasilenie przemiennika. Bierzemy zatem zapakowany przemiennik i łączymy się z nim. Zbliżamy telefon do czytnika NFC i klikamy Połącz. Usłyszymy dźwięk informujący nas o znalezieniu urządzenia. Aplikacja Marshall pokaże nowy ekran z dodatkowym przyciskiem menu. Klikamy na ten przycisk. Poniżej rozwinie się lista, na której mamy dostęp do PDF, eksport listy parametrów do PDF, jest to swoisty raport, zapisz projekt, udostępnij projekt, zamknij projekt, właściwości napędu, odczytaj z napędu, zapisz do napędu, napęd domyślny i reset napędu. Klikamy na właściwości napędu. Możemy edytować nazwę oraz widzimy typ naszego napędu, dla jakiego regionu został wyprodukowany. Ustawić możemy kod oraz sprawdzić numer seryjny czy wersję oprogramowania przemiennika. Dodatkowo widzimy też skumulowany czas pracy napędu, czas na zasilaniu i czas pracy wentylatora chłodzącego. Wracamy do ekranu głównego aplikacji Marshall. U góry widnieje przycisk Fast Start. Jest to kreator, który prowadzi użytkownika za rękę i umożliwia konfigurację napędu. Zaprezentuję Fast Start niebawem. Możemy konfigurować napęd również bez konfiguratora. Służą do tego przyciski: silnik, gdzie wpisujemy wymagane dane z tabliczki znamionowej silnika, wejścia-wyjścia, gdzie przydzielamy funkcję działania do fizycznych wejść-wyjść napędu, prędkość, gdzie ustawiamy sygnały zadające prędkość, PID, konfiguracja regulatora PID, zaawansowane sterowanie silnikiem, gdzie wybieramy algorytmy sterowania, ustawiamy podbicie momentu startowego, lotny start czy metodę stopu. Przewodnik po okablowaniu. Po ustawieniu wszystkich wybranych wcześniej funkcji, aplikacja podpowie nam, w jaki sposób należy dokonać kablowania napędu. Ostatni przycisk to parametry, gdzie mamy dostęp do wszystkich parametrów napędu i swobodnie możemy je zmieniać. Na dole znajduje się okienko diagnostyka, gdzie podejrzeć i sprawdzić możemy aktualny stan napędu. Podgląd na standardowe zmienne jak prąd, napięcie, częstotliwość itd. Sprawdzić możemy aktualny stan wejść-wyjść, przejrzeć historię błędów, sprawdzić, które parametry różnią się od nastaw fabrycznych, czyli były zmieniane przez użytkownika, oraz na samym końcu dostęp do troubleshootingu. Aplikacja podpowie nam, jak rozwiązać dany problem z napędem. Wszystkie dokumentacje techniczne dostępne są po naciśnięciu przycisku Przewodniki i podręczniki. Wydaje się, że jesteśmy gotowi do połączenia się z napędem. Zaczynamy!
Spróbujemy zaprogramować napęd do pracy z wentylatorem o mocy 0,37 kW, prądzie znamionowym 1,9 A, napięciu pracy 230 VAC i częstotliwości znamionowej 50 Hz. Wyjmujemy napęd z pudełka, instalujemy naszyjnie DIN i podłączamy zasilanie oraz sam silnik wentylatora. Łączymy się z napędem za pomocą aplikacji Marshall. Klikamy na Fast Start. Aktywujemy kreatora. Podążamy za wskazaniami ekranu. Kreator przeprowadzi nas przez 4 kroki o nazwach: silnik, sterowanie, prędkość oraz potwierdź. Klikamy na Rozpocznij. Wpisujemy dane silnika: napięcie 230 VAC, prąd 1,9 A, prędkość w RPM 2770 oraz współczynnik mocy 0,74. Klikamy Dalej. Kreator poprosi nas teraz o test wirowania silnika. Klikamy na przycisk Przeprowadź. Klikamy na Przygotuj napęd i zbliżamy telefon do czytnika NFC napędu. Po usłyszeniu komunikatu dźwiękowego klikamy przycisk Dalej. Naciskamy i przytrzymujemy 2 przyciski góra-dół. Silnik startuje na częstotliwości 5 Hz w prawym kierunku. Potwierdzamy wykonaną akcję przez silnik. Klikamy Dalej. Ustawiamy sterowanie prędkością z poziomu klawiatury i przycisków. Znowu klikamy przycisk Dalej. Ustawiamy rampy przyspieszania i hamowania. Zostawiam nastawy domyślne 5 sekund przyspieszenia i 10 sekund hamowania. Potwierdzamy zapis danych do napędu i zbliżamy telefon do czytnika NFC. Klikamy Zakończ. Testujemy zaprogramowany napęd. Naciskamy oba przyciski góra-dół w celu startu. Częstotliwość zadajemy za pomocą przycisków góra-dół, lecz naciskamy je pojedynczo. Stopujemy czerwonym przyciskiem Stop. Jak widzicie, za pomocą aplikacji Marshall każdy jest w stanie uruchomić napęd Commander S. Nawet ci użytkownicy, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z przemiennikami częstotliwości. Wystarczy, że podążać będziemy za wskazaniami kreatora szybkiego startu. Nie potrzebujemy też absolutnie żadnego medium, by połączyć się z napędem. Wszystko, czego potrzebujemy, to telefon komórkowy z komunikacją NFC. Bardzo przydatnym narzędziem jest możliwość klonowania parametrów, szczególnie dla powtarzalnych aplikacji, gdzie głównym zadaniem napędu jest regulacja prędkości. Bardzo często wymagamy takiej funkcjonalności w aplikacjach wentylacyjnych, transportu wewnętrznego czy związanych z transportem płynów. Dostarczamy szereg napędów, które programujemy wręcz identycznie. Każdy otrzymuje jedynie zgoła inny rozkaz prędkości. Za pomocą aplikacji Marshall konfigurujemy pojedynczy napęd, a do reszty napędów użyć możemy funkcji klonowania parametrów. Klikamy na Sklonuj. Aplikacja zapyta nas, czy chcemy czytać konfigurację z napędu, czy może z pliku. Wybieramy napęd. Zbliżamy telefon do czytnika NFC napędu. Po usłyszeniu dźwięku oznaczającego koniec kopiowania określamy, co robimy dalej. Wyświetlamy parametry, zapisujemy do pliku lub do kolejnego napędu. Wybieramy tą ostatnią opcję. Zbliżamy telefon do czytnika NFC kolejnego napędu Commander S. Po usłyszeniu dźwięku oznaczającego koniec wgrywania parametrów możemy odsunąć telefon od czytnika NFC napędu. Parametry zostały sklonowane i zapisane już w nowym napędzie. Napędy typu MicroDrive często wykorzystujemy w aplikacjach HVAC, czyli wszystkich związanych z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją. Gdy mówimy o wentylacji, coraz częściej do czynienia mamy z aplikacjami związanymi z oddymianiem. Tutaj przydatna jest funkcjonalność o nazwie Fire Mode. Jest to specjalny tryb pożarowy działania przemiennika, który polega na tym, iż przemiennik ignoruje wszelkie rozkazy sterujące i stara się w jak najszybszy sposób wyciągnąć spaliny czy inne gazy z danego pomieszczenia. Tryb pożarowy wyzwalamy najczęściej za pomocą wejścia cyfrowego. Po wyzwoleniu tego wejścia
Przemiennik przechodzi w tryb pożarowy i działa w tym trybie do momentu zdjęcia sygnału Fire Mode lub fizycznego uszkodzenia. Przemiennik w trybie pożarowym ignoruje znakomitą większość błędów i alarmów. Włączamy aplikację Marshall. Łączymy się z napędem. Przechodzimy do zakładki Wejścia-Wyjścia. Klikamy na Wejścia cyfrowe. Konfigurujemy zacisk T11 opisany jako wejście cyfrowe numer 1. W nowym oknie możemy skonfigurować dwie rzeczy. Określamy, czy terminal T11 ma być wejściem czy wyjściem, a w dolnym okienku przydzielamy funkcję Fire Mode. Klikamy Zastosuj. Wracamy do ekranu głównego aplikacji Marshall. Klikamy na okienko Parametry. Skonfigurujemy teraz dodatkowe parametry trybu Fire Mode. Ustawimy parametr P227, wpisujemy częstotliwość pracy trybu pożarowego Fire Mode. Pozostaje nam zapisać parametry w napędzie. W tym celu klikamy na ikonę menu i wybieramy Zapisz w napędzie. Możemy przetestować działanie. Wyzwalamy wejście T11 trybu pożarowego. Przemiennik działa na częstotliwości trybu pożarowego do momentu zdjęcia sygnału Fire Mode lub fizycznego uszkodzenia się. Ostatnią aplikacją, jaką Wam pokażę, jest obsługa regulatora PID. Regulator PID jest najczęściej wykorzystywanym regulatorem w szeroko rozumianym przemyśle. Za pomocą PID regulujemy temperaturę, ciśnienie, przepływ, wilgotność czy stężenie gazu. W przypadku napędu wentylatora zazwyczaj jest to przepływ, temperatura lub ciśnienie powietrza, a w przypadku napędu pompy regulowane jest ciśnienie lub strumień przepływu cieczy. Obsługa regulatora PID dla typowego laika jest nie lada wyzwaniem, a sama parametryzacja przemiennika co najmniej kłopotliwa. W przypadku Commandera S całą pracę wykonuje za nas aplikacja Marshall. Pokażę Wam obsługę regulatora PID w podstawowym zakresie. Włączamy aplikację Marshall. Łączymy się z napędem. Wykonujemy procedurę szybkiego startu z testem rotacji silnika, identycznie jak to robiliśmy już wcześniej, z jedyną różnicą polegającą na tym, iż w okienku sterowanie wybieramy PID posuw naprzód zamiast klawiatury. Teraz wybieramy, czy chcemy mieć kontrolę sygnałów start-stop, czy może napęd ma działać cały czas w trybie start. Wybieramy opcję pierwszą. Wyświetlamy instrukcję okablowania i podłączamy czujnik oraz przyciski sterujące, jak to pokazano na rysunku. Teraz aplikacja Marshall poprosi nas o ustawienie ramp przyspieszania i hamowania oraz określenie minimalnej i maksymalnej prędkości dla regulacji PID. Klikamy Zakończ i zapisujemy dane w napędzie. Na ekranie głównym klikamy na okienko PID. Pojawi się ekran ze schematem regulatora PID i przykładowym procesem oraz opisem. Klikamy na przycisk Dalej. Klikamy na PID Reference Selector i wybieramy, w jaki sposób będziemy zadawać do przemiennika wartość zadaną regulacji, czyli tzw. setpoint. Wybieramy Fixed Ref 1, co oznacza, że wartość zadaną regulacji wpisywać będziemy do parametru P501. Będzie to stała wartość regulacji, na przykład utrzymuj wartość ciśnienia na poziomie 10 bar. W okienku Setpoint wpisujemy wartość zadaną regulacji w jednostkach procentowych w zakresie od minus do plus 100%. Gdy pracujemy z czujnikiem ciśnienia 0,10 bar, nastawa 100% oznacza ciśnienie 10 bar. Wpisujemy wartość 50%. W okienku PID Feedback Selector wybieramy, pod jaki terminal mamy podłączony czujnik, np. ciśnienia. Wybieramy terminal T4. Opcjonalnie możemy również ustanowić źródło sprzężenia prędkościowego w przód, feed forward.
Wybieramy terminal T2. Klikamy przycisk Dalej. W kolejnym ekranie mamy dostęp do trymowania nastaw członów P oraz I, wzmocnienia i czasu całkowania regulatora. Dodatkowo określić możemy granice pracy regulatora P/D. Na przykład w przypadku uniknięcia suchobiegu pompy możemy ustawić, by regulacja odbywała się jedynie w granicach prędkości od 20 do 50 Hz. Na samym dole możemy raz jeszcze ustawić rampę przyspieszania i hamowania. Klikamy Dalej. W ostatnim oknie ustalamy, czy regulator P/D ma być włączony zawsze. To jest wtedy, gdy podana jest komenda Start do napędu, czy ma być determinowana np. dodatkowym wejściem cyfrowym. W każdej chwili możemy wyłączyć regulator P/D i wrócić do normalnej pracy napędu. Klikamy Dalej i określamy, gdzie ma trafić sygnał wyjściowy z regulatora P/D. Ustalamy, że zawsze do kanału numer 1. Klikamy Zakończ, wgrywamy nastawy do napędu. Teraz możemy przetestować działanie. Pod terminal T4 mamy podłączony potencjometr, który symuluje zachowanie się czujnika ciśnienia. Kręcąc potencjometrem, symulować będziemy zmiany ciśnienia. Przemiennik częstotliwości Commander S polecam wszystkim, którzy cenią sobie szybki czas przygotowania urządzenia do pracy oraz prostotę konfiguracji i samego procesu uruchomienia. By w pełni skonfigurować napęd, nie wymagane są żadne narzędzia oraz przewody czy konwertery. Wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją Marshall oraz komunikacją NFC, co jest już pewnym standardem. Jest to bardzo duże ułatwienie dla służb utrzymania ruchu, firm integrujących automatykę czy producentów maszyn. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza czy doświadczenie w obcowaniu z napędami. Przemiennik skierowany jest dla niewymagających aplikacji, a sama obsługa odbywa się z poziomu aplikacji i kreatora, który w jasny i klarowny sposób przeprowadza użytkownika przez pełen proces parametryzacji. Dodatkowo przemiennik obsługuje regulator P/D, używany może być w aplikacjach związanych z oddymianiem oraz pokrywa zapotrzebowanie aplikacyjne znakomitej większości stosunkowo prostych aplikacji, od napędów HVAC poprzez transport wewnętrzny na aplikacjach procesowych skończywszy. Po więcej informacji odsyłam Was do źródła, czyli polskiego oddziału Control Technics. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.